Dzień dobry, wita się z Państwem Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka, tym razem z Muzeum Kinematografii, gdzie będziemy oglądali, w jaki sposób przygotowywana jest wystawa poświęcona Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam. To jest podcast WFO. A jest z nami pan Kornel Nocoń, który przygotowuje tę wystawę z ramienia Muzeum Kinematografii i o tym, jaka to wystawa i kiedy ona będzie dostępna, za chwileczkę sobie porozmawiamy. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Dzień dobry, panie Kornelu. Dzień dobry. To może tak, zacznijmy od początku. Jak się nazywa ta wystawa, bo już tytuł wiele nam powie. Wystawa jest zatytułowana Oświatówka, fabryka nieoczywistości i bardzo kluczowe są te dwa człony. Z jednej strony fabryka, z drugiej strony nieoczywistości. Tak, no wystawa w tej chwili się buduje. Za naszymi plecami widzimy bardzo dziwne, nie wiem jak to nazwać, zastawki, płoty. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego wystawa w muzeum wygląda tak jak plac budowy? Oczywiście nawiązuje to do jakiejś fabrycznej strony tego przedsięwzięcia, ale dlaczego to tak jest? Cała przestrzeń wystawy będzie odtwarzała swoistą fabrykę. Fabryka tutaj z powodu bardzo dużej ilości filmów, które na przestrzeni dekad powstawały w Wytwórni Filmów Oświatowych. Ale nie jest to zwykła fabryka. Twórcom Wytwórni Filmów Oświatowych zależało na jakości, zależało na niesamowitej formie realizowanych filmów i stąd ten człon nieoczywistość. Sercem naszej fabryki są 4 żywioły, w które wpisaliśmy twórczość, filmografię Wytwórni Filmów Oświatowych, czyli oświatówki właśnie. To jeszcze powiedzmy dla tych z Państwa, którzy nas nie tyle oglądają, co słuchają, bo podcastów można też słuchać, te podcasty między innymi na platformie Spotify, gdzie nie ma obrazu. Proszę powiedzieć, co nas otacza, bo tutaj widzę metalowe konstrukcje, jakieś szafki pracownicze, dziwne urządzenia. O co tu chodzi? Każdy z kubików, które mogą Państwo teraz zobaczyć, dotyczy jednego żywiołu. Staraliśmy się jak najsilniej imersyjnie wpisać twórczość Wytwórni Filmów Oświatowych w te właśnie żywioły. Tak więc w przestrzeni powietrza będą Państwo mogli wygodnie położyć się na poduszkach i oglądać projekcje na suficie. W przypadku żywiołu Ziemi będą mogli Państwo podejść do stanowisk podobnych do mikroskopów i przez mały wizjer podglądać życie drobinek, różnych owadów, modliszek, mrówek. Takich atrakcji będzie więcej, nie będę teraz zdradzał wszystkie, ale na pewno będzie to wystawa, której dotąd nie było w Polsce. I powiedzmy też o tym, że zespół muzeum opracowuje w tej chwili to wszystko i wystawa będzie już niebawem gotowa, bo w tej chwili ja się tutaj wpasowałem razem ze sprzętem do nagrania podcastu między pracowników, którzy ustawiają te wszystkie urządzenia. Poprosiłem, żeby przez chwileczkę nie hałasowali, bo tutaj przed momentem jakieś piły też pracowały i takie urządzenia, które zakłócały dźwięk. Kiedy ta wystawa będzie gotowa? Wernisaż wystawy odbędzie się 20 września o godzinie 17. Zwiedzający będą mogli ją oglądać już od 21 września w standardowych godzinach otwarcia Muzeum Kinematografii. Tutaj jeszcze dodam, że nie tylko pracownicy Muzeum Kinematografii oraz firmy z nami współpracujące pomagają przy powstaniu tej wystawy, ponieważ zaprosiliśmy do współpracy wspaniałych twórców filmowych. A o tym chcieliśmy osobno porozmawiać, ale jak już jesteśmy przy tym temacie, to proszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Tak jest. Do współpracy w ramach montażu esejów filmowych, filmów fan footage zaprosiliśmy Jakuba Mikurdę, twórcę filmu Solaris Mon Amour, który bardzo silnie odwołuje się do dorobku, do dziedzictwa Wytwórni Filmów Oświatowych, ale są to też inni twórcy, którzy współpracowali z wytwórnią. Jest to Franciszek Berbeka, który stworzył dla nas fantastyczne filmy o żywiole, żywioł woda. Jest to Monika Kotecka, tutaj trochę wody, trochę ognia. Montażysta Mateusz Romaszkan, Katarzyna Figat, która odpowiada za montaż dźwięku. Myślę, że oryginalne materiały, które przygotowali ci twórcy na naszą wystawę, są jednorazowe. Mogą je Państwo zobaczyć tylko w Muzeum Kinematografii, a przy tym są
naprawdę niesamowite. Każdy różni się od siebie. Daliśmy naszym twórcom bardzo dużą swobodę tematyczną, zrealizowali absolutne dzieła. Kuba Mikurda zrealizował też film na Srebrnym Globie, który odwołuje się do twórczości Janusza Stara i chyba to też jest bardzo ważne, że chociaż żeby nie opowiadać za dużo o tym, co tutaj goście wystawy będą mogli zobaczyć, zwiedzający wystawę, to proszę tylko powiedzieć, jak się nazywa ta część, którą Kuba opracował, zresztą też wykładowca ze Szkoły Filmowej w Łodzi, jak i wiele innych osób związanych ze szkołą, bo tak jak pan powiedział, właściwie Szkoła Filmowa w Łodzi ma tutaj duże znaczenie przy produkcji wystawy. Tak jest. Film zrealizowany przez Jakuba Mikurdę nazywa się Star Wars. I oczywiście tutaj analogia do naszego łódzkiego Georgesa Méliès jest bardzo jasna. Obok filmu zaprezentujemy też niesamowite obiekty pochodzące z prywatnego archiwum rodziny Starów. No właśnie, bo to jest też ważne, że przez lata, tak jak tutaj rozmawialiśmy moment temu, ci, którzy pracowali w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, często, jakby to powiedzieć, żeby być delikatnym, nie byli szanowani tak do końca przez tych, którzy pracowali z kolei w Wytwórni Filmów Fabularnych, która była traktowana jako ta lepsza, jako ta, która ma większe budżety, większe przełożenie na rzeczywistość, tam największe gwiazdy polskiej kinematografii pracowały, a ta oświatówka, to zresztą jest samo w sobie też przez lata pejoratywnym określeniem, oświatówka oznaczało coś gorszego. A tutaj nagle wy wynosicie na wyżyny nie tylko twórczość tych ludzi, ale same postaci. Jak pan to odbiera? Jak ci ludzie, którzy pracowali kiedyś w wytwórni, do tego podchodzą? Bo zdaje się, że wam bardzo pomogli. Tak jest. Na pewno uważamy, że filmy Wytwórni Filmów Oświatowych to są absolutne arcydzieła i filmy takich twórców jak Andrzej Barański, jak Wojciech Wiśniewski, to są absolutne rarytasy i bardzo jest nam szkoda, że nie zostały dotąd odkryte, że w zasadzie teraz pojawiają się na kanale Wytwórni Filmów Oświatowych i to jest naprawdę super i myślę, że dzięki temu dużo osób może się z nimi zapoznać. Natomiast my zupełnie osobiście uważamy, że te filmy, poziom formalnego podejścia. To jest Józef Arkusz, który w latach 50. tworzy mikroskopijne filmy, które są ewenementem, jeśli chodzi o międzynarodową kinematografię. To są czasem bardzo awangardowe filmy. To jest Józef Robakowski, który tworzył też dla Wytwórni Filmów Oświatowych. To są niesamowite próby uchwycenia tego tematu w możliwie oryginalny sposób. Zdjęcia podwodne, tworzone w bardzo specyficznych obudowach. To są właśnie filmy realizowane przez Janusza Stara, w którym scenografia Księżyca nie jest podobna do niczego, co powstało w Polsce. Myślę, że to jest największy atut, że to jest największa siła Wytwórni Filmów Oświatowych. Jej oryginalność na tle ogólnopolskiej kinematografii. I to dotyczy zarówno lat 50., zarówno lat 70., kiedy te filmy były inne, kiedy Maciej Łukomski sprawował pieczę nad tym, co powstawało w wytwórni i różniło się to trochę od lat 50. albo 60., ale na każdym z tych etapów te filmy są nie do podrobienia. Ja zauważyłem, że osoby, które pracują przy budowie wystawy, to są młodzi ludzie. I to jest też dla mnie bardzo ciekawe zjawisko, że te filmy, które już swego czasu były traktowane jako ramoty, nagle w oczach młodych ludzi zyskują tak wielki aplauz. I to jest też dowodem są te wpisy pod filmami właśnie na YouTubie, na naszym kanale YouTube'owym, gdzie po prostu entuzjastycznie są odbierane filmy, które przez lata były traktowane jako coś takiego może nie wstydliwego, ale na pewno nie była to pierwsza liga, tak jak powiedziałem. Jak to wygląda z perspektywy młodych ludzi? No pan jest młodym człowiekiem, absolwentem filmoznawstwa. Jak się odbiera te filmy? Tak jak wspomniałem, dla mnie ich siłą jest przede wszystkim forma, ale też treść. Myślę, że dla mnie, dla osób w moim wieku, moich rówieśników, te filmy ukazują inny świat. Te filmy ukazują niesamowitą historię rozwoju Polski, powojenną historię rozwoju Polski. Oczywiście jest tam ta kropelka propagandy, ale myślę, że ona schodzi na dalszy plan. Takie były realia wówczas.
Więc niesamowite jest właśnie ukazanie rozwoju, zmian, filmy o tym, jak powstawały wielkie osiedla blokowisk, takie jak Redkinia. Dla mnie to jest coś niesamowitego, dla mnie to jest coś niezwykle oryginalnego, coś, czego nie pamiętam ze swojego życia, a co jest zupełnie inne od tej rzeczywistości, którą widzę za oknem. Rozmawialiśmy też o tych twórcach, którzy tutaj będą prezentowani, bo to są całe generacje twórców od lat 50. do współczesności i widać, jak każdy z tych twórców no w pewnym sensie, w pewnym okresie musiał przejść przez wytwórnie filmów oświatowych, tak jak się przechodzi przez młodzieńcze choroby. A z drugiej strony to pozwoliło zdobyć tak wielką liczbę filmów tak ważnych osób dla polskiej kultury, dla polskiej kinematografii. I czy widzi pan, że te filmy na przestrzeni lat, bo tutaj będzie perspektywa wielu lat, dziesięcioleci całych. Czy one się zmieniały jakoś? Czy można powiedzieć, że istnieją jakieś trendy, jakieś prądy, jakieś charakterystyczne cechy tych filmów, które na przestrzeni poszczególnych dekad dominowały w twórczości? Przede wszystkim, tak jak pan wspomniał, młodzi twórcy, którzy przychodzili do wytwórni filmów oświatowych, to byli często świeżo upieczeni absolwenci szkoły filmowej, a zatem w nich jeszcze gotowała się gorąca krew i myślę, że bardzo duża kreatywność wylewała się z filmów przez nich realizowanych w ramach wytwórni filmów oświatowych. Do tego należy dodać, że wytwórnia filmów oświatowych nie cenzurowała tych filmów tak bardzo, nie ucinała ich młodzieńczego entuzjazmu i to było świetne. I to pozwalało stworzyć wiele niesamowitych dzieł, tak jak już wspomniany tutaj Wojciech Wiszniewski, którego jestem wielkim miłośnikiem. Czy te filmy się zmieniały? Oczywiście. Były prądy tematyczne, które dominowały, były narzucane w zasadzie przez system, przez państwo. Obok tego byli twórcy, którzy poruszali się w bardzo konkretnych treściach. To jest początki wytwórni filmów oświatowych, to jest na przykład Włodzimierz Puchalski, który realizował filmy przyrodnicze, realizowane na Spitsbergenie, wyprawy na Spitsbergen, na arktyczny Spitsbergen w latach 50. To jest w ogóle zupełnie inna historia podróży Włodzimierza Puchalskiego. Ale to była też Jadwiga Żukowska i myślę, że przykład Jadwigi Żukowskiej też jest doskonały, która stopniowo poznawała swoją wrażliwość filmową, która stopniowo realizowała coraz więcej filmów poświęconych młodym ludziom, która była też niezwykle empatyczna w sposobie ujęcia tematów, a której filmy były przecież nagradzane na bardzo wielu festiwalach. I jej właśnie będzie dedykowana jedna z szafek, w której zawrzemy obiekty związane z twórczością. Właśnie, ale szafek, pan powiedział. Na czym polega idea szafek? Mamy 18 szafek pracowników. Każda szafka dedykowana jest konkretnemu twórcy albo duetowi twórczemu. W przypadku na przykład małżeństwa Karola i Marty Marczaków. I w tych szafkach znajdą się obiekty tworzące taki pewnego rodzaju rebus, obiekty odnoszące się do twórczości poszczególnych reżyserów. Czyli tak naprawdę wchodzimy do zakładu pracy, gdzie każdy ma swoją szafkę. Dokładnie. Tak jak się przychodzi do fabryki po to, żeby się przebrać w roboczy strój i pracownicy wytwórni filmów oświatowych, czyli artyści, filmowcy, reżyserzy, operatorzy mają swoje miejsca, tak? Dokładnie tak. Będzie bardzo dużo takich przestrzeni, które nawiązują do fabryki. Zanim wejdą Państwo w przestrzeń 4 żywiołów, będą musieli Państwo zobaczyć filmy BHP, również zrealizowane w wytwórni filmów oświatowych, ale będzie też miejsce dla poszczególnych pionów. Zaraz na wejściu pokażemy... Pionów, wytłumaczmy, czym są piony, bo to nie dla każdego jest oczywiste. Piony twórcze są to poszczególne działy, przez które musiał przejść projekt filmowy, żeby finalnie trafić na duże i małe ekrany. Jakie będą te piony? Pion reżyserów, pion operatorów i dźwiękowców, pion dyrekcji oraz osób biurowych oraz pion montażowy. Trzeba powiedzieć, że Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi była olbrzymią instytucją jak na dzisiejsze standardy i to nie tylko w skali Polski, ale w skali świata, no bo jeżeli powiem, że 123 reżyserów zatrudnionych było na etatach, a 600 osób pracowało przy produkcji filmu, to nie ma takiej wytwórni w Polsce. Myślę, że niewiele jest takich na świecie. A z drugiej strony
10 grup produkcyjnych, czyli 10 filmów można było naraz robić przez 10 zespołów, jakby 10 odrębnych fabryk było w ramach tej jednej fabryki. To jest olbrzymia instytucja. Tak jest, tak jest. A przy tym należy dodać, że był też na przykład dział trikowy i animowany, tak więc powstawały nawet czasem całe filmy krótkometrażowe. Jest taki film, wydaje mi się, że z lat 60. Na Jagody, który właśnie był zrealizowany w tym dziale. Laboratorium... Andrzej Barański też takie filmy realizował przecież. Tak jest. Tak jest. Tam więcej było trików, mniej animacji, ale filmy Andrzeja Barańskiego, filmy negujące nazizm, negujące faszyzm, to jest absolutne arcydzieło, gdzie stosując, powiedzielibyśmy, proste techniki w bardzo kreatywny sposób właśnie pokazywał swoje pacyfistyczne nastawienie, negował bardzo szkodliwe, okropne rzeczy, jakimi są nazizm. To jest na przykład film Lexikon 32, gdzie ukazana jest encyklopedia niemiecka z lat 30., w której obok, powiedzielibyśmy, codziennych rzeczy ukazane są rzeczy, które prowadzą do strasznych zbrodni II wojny światowej. Czy zdradzi nam pan, jaki jest największy kłopot, jaka jest największa trudność w realizacji tego typu przedsięwzięcia, jaką jest właśnie wystawa Oświatówka Fabryka Nieoczywistości w Muzeum Kinematografii w Łodzi? Ja myślę, że tutaj przez to, że w sumie w przestrzeni wystawy znajdzie się kilkanaście esejów filmowych, czyli filmów stworzonych z różnych scen z całej twórczości serii filmografii Wytwórni Filmów Oświatowych, to niesamowitą przyjemnością, ale też wyzwaniem było zobaczenie kilkuset filmów, żeby zapoznać się z twórczością wytwórni, ale też móc zrealizować eseje, ewentualnie polecić jakieś filmy osobami, z którymi współpracujemy. Na koniec chciałbym się jeszcze spytać, z jakim nastawieniem powinni wyjść ludzie, którzy tutaj jednak się znajdą, zobaczą wystawę. Na razie jeszcze jej nie ma, na razie za nami są tylko jakieś rusztowania, płoty żelazne i monitory są montowane, projektory. Z jakim nastawieniem ktoś, kto tutaj przyjdzie, zapozna się, powinien wyjść z muzeum? Chcemy naszym zwiedzającym pokazać ogromne bogactwo treści, ich unikatowość, formalną oryginalność, która przez lata towarzyszyła twórcom Wytwórni Filmów Oświatowych. Równocześnie chcemy zaprezentować twórców, którzy nie występują w głównym kanonie polskiej kinematografii, są pomijani przez licznych badaczy, a którzy tworzyli absolutne perełki kina światowego. Dziękuję panu za rozmowę, ale na koniec jeszcze proszę przypomnieć, od kiedy będzie można oglądać wystawę Oświatówka Fabryka Nieoczywistości w Muzeum Kinematografii w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 1. Dokładnie tak. Wystawa Oświatówka Fabryka Nieoczywistości swój wernisaż będzie miała 20 września 2024 roku o godzinie 17 w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dla zwiedzających będzie dostępna od 21 września w godzinach działania muzeum, a dodatkowo będziemy Państwa zapraszać na wydarzenia towarzyszące. Tutaj już mogę zdradzić, że 5 października odbędzie się taki pokaz razem z udziałem gości. Pokażemy Solaris Mon Amour i Niewyraźny klekot ptaków. Czyli 2 filmy, jeden zrealizowany przez Kubę Mikurdę, a drugi przez Franka Berbekę. Dokładnie tak, czyli osób, z którymi współpracowaliśmy przy tej wystawie. Więcej informacji znajdą Państwo na naszych social mediach. Dziękuję panu bardzo serdecznie za możliwość pokazania tej budowy wystawy i za rozmowę, bo to była bardzo miła rozmowa. Naszym gościem był pan Kornel Nocoń, który jest pracownikiem Muzeum Kinematografii. Przygotowuje, zresztą nie sam, Tak jest. wystawę pod tytułem Oświatówka Fabryka Nieoczywistości. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. To był podcast Filmowa Migawka. A ja dziękuję Państwu za spotkanie i zapraszam na kolejne nasze podcasty, które są dostępne na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wielu innych. Zapraszam co tydzień i zapraszam do oglądania tego, co jest zgromadzone na YouTubie, na kanale YouTube
Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Sławomir Kalwinek. Do usłyszenia i do zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.